Dzień dobry, ja jestem Nervarien. Riot Games wrzuciło 20 minut temu jakiś film z update'em po prostu, co tam będzie dalej się działo z LoLem, jakie mają ruchy, plany i tak dalej. No zobaczymy, obejrzę sobie to i zobaczymy. Nie wiem o czym to jest kompletnie, ale no zdarzało mi się już nagrywać te reakcje, wydaje mi się, że to jest całkiem chyba spoko, tak mi się wydaje. Jak sobie coś pogadam, prawda? Mam nadzieję, że się wam to podoba. Jak się podoba, zostawcie kciuka, zostawcie suba i życzę miłego oglądania. Czekajcie, bo nagrywamy to na streamie w sumie. Widz na streamie powiedział, że jest. To też się tutaj witają ludzie ze streama. No dobra, zobaczmy. Są jakieś napisy po polsku tego, znaczy są tylko jakieś takie napisy automatyczne. Zobaczymy, czy się to nada. A jak nie, to w miarę będę może to jakoś tak tłumaczył, powiedzmy. Wszyscy. I'm Jeremy, aka Riot Brightman. Now, today is Monday, April 17th, and 17 kwietnia to nagrywali. Okej, no to już chwilę temu, no dobra. we're back for our fourth of these dev update videos. We have a lot to cover today, and to help us do it, we're going to be joined by a familiar face to many of you. Okej. Ryan Reeve Morales, who will be talking about new champions and the upcoming No 2v2 dobra. v2v2 game mode. But before we get to that, let's talk Ej, about ta nazwa 2v2v2v2 jest tragiczna. Muszą jakoś nazwać ten tryb, bo no mówienie tego jest aż męczące po prostu. mid-season, ranked reset, itemization changes, and some quality of life updates. Okay, for the first time, we're doing a partial ranked reset in July before starting the second ranked split. We've got a blog from last November where we go into all the reasons why and details, and we'll link that in the description of this video. But we'll use this mid-season to make some adjustments to game systems and content. O, Not at the scale of preseason, like when we redo the runes or item systems. Or the jungle, every time. ej, no właśnie, następny patch, co będzie za 2 tygodnie, podobno ma być największym patchem w tym sezonie. Pewnie będą o tym gadali. Or the jungle, but it's going to be a bit more than a standard balance patch. Now, the biggest focus of the mid-season this time will be on itemization. At a high okay. level, we're not very happy with the current state of mythic items as an overall system, and based off your Ciekawe, ale no dużo ludzi w sumie też tak mówiło, że ten system mythików ogólnie, że chyba nie jest jednak taki cudowny, jak się wydawało. Rzeczywiście. feedback, need Lekko głośniej, kurde, no, na fulla jest. Cicho słychać? Jak to? Nie no, niemożliwe. there are a lot of you. Therefore, we need to find a better direction for them. So, mid-season, we're going to be testing some stuff out. And we're going to be trying that through changes to ADC mythic items, some overall changes to lethality, working on game health Okay. especially, and starting an update on enchanter items to be more satisfying and fun to use. Okej. We're then going to take the learnings from that work. No Lethality rzeczywiście jest trochę useless aktualnie. W sumie enchanterzy też nie mają zbyt ciekawych przedmiotów. Co nie? Nie słuchać lepiej? No tak ma być. To inform our future plans for the item system as a whole, likely meaning a bunch of other changes in pre-season. If we're seeing a lot more promise in mythic items after those changes, we'll commit to that, we'll continue, we'll reinforce that newfound direction. If that's still not working though, we'll then explore some much more divergent approaches, radical changes to how mythic items function and why they're there. Okay. Or potentially just removal of mythic items as a concept. We keep a lot of the items around, but take out the restriction, etc. Uuu, no to ciekawe, czyli biorą pod uwagę to, że mogą ewentualnie mythiki po prostu wyrzucić. Ciekawe podejście. Fajnie, że w ogóle biorą to pod uwagę, bo moim zdaniem właśnie Riot zawsze miał problem z tym, żeby przyznać się do tego, że popełnili jakiś błąd. A to jest trochę takie przyznawanie się do błędu, powiedzmy, nie? Że no mythic, ta jakby itemizacja cała mytyczna jednak no nie jest taka super. Retune their balance. Beyond that, a couple of other things to note for the mid-season. This is when the Ivan mid-scope update that we mentioned. Czyli co? Ivern ma mieć? Aktualizacja midskopowa Iverna? Miało być takie coś? Iverna mieć ruszać? Pierwszy raz słyszę. This is when the Ivan mid-scope update that we mentioned a little while back is going to come out. And it's also very likely that we're going to ship buff sharing for the red and blue jungle buffs. For everybody, not just O! Reda i Buffo mają buffować? O! Ciekawe. when Ivan's in the game. Now, if you want to hear more about the optimization side of things, there's a dev blog out today that has some more detail on our thinking there. All right, now let's talk about bots. And actually, today we're going to talk about two kinds: the bad kind and the good kind. And the ugly.
I previously mentioned that we'd be investing in removing unwanted bots in your games. We recently Okay. conducted a major bot banning wave, so you should see less unwanted bots in queues, including in ranked. Now, we do these bans quietly and in waves, so it's harder for bot makers to respond to. So that's why we don't often talk about these. But we're still working on it and working in this space. We'll share more updates on that. Nie wiem, słyszałem właśnie, że podobno na jakichś tam takich turbo low elo są rzeczywiście boty, jakieś Yumi na przykład. Ale nie wiem, to dziwne się wydaje. Że na rankedach rzeczywiście chłop jakiś na bocie puszcza? Znaczy, ewentualnie botowanie na rankedach, to domyślam się, że może być po to, żeby ewentualnie przegrywać gry, żeby spadać na niższą rangę i ewentualnie później sprzedawać to konto. To jest jedyny mój jakiś pomysł. In the future. Okay, now let's talk about the good kind of bots, the kind that you actually want in your games. We've brought a new team together focusing on improving our bot AI. We want to build bots that will help new and experienced players alike practice and get better at League in a lower stakes and less stressful environment. Our improved bot AI systems will also give our devs new tools to work with and open Ej, dobra, jak chcecie, żeby ludzie zaczęli grać po prostu i trenować, to niechże po prostu zrobią tego. Niech po prostu zrobią tego sandboxa to, żeby można było grać w 10 osób. Czemu to jest tylko dla jednej osoby cały czas? Też nie mogę tego pojąć. Można nie dla 10 osób, ale żebyście mogli w 3 osoby czy coś takiego wejść do tego practice toola. To by było spoko. Nie rozumiem, czemu nadal tego nie ma. doors to new content. We'll be testing these new bots on PBE later this year and would love your feedback. These new bots also can order pizza and have it delivered to your house anytime you want if you just ask them. Yikes. Pretty cool, right? Yeah. Is there a dev blog about the pizza? There's a dev blog out today with more information on our goals for bot AI and what you can expect. Along with the bot changes, we've also got some other quality of life type stuff coming out soon. So first No taki. Dawka cringe'u musi być. off, we talked previously about how we were deprecating 32-bit OS support in another video. And one of the benefits of that is it's meant more memory is available for other things. One of those is the emote wheel. As a first change, we're going to be expanding that from 5 slots to 9. But we're also exploring some other further improvements to it at some point this year, which could include ability to No, to jest fajne oczywiście, spoko opcja. favorite particular emotes or better ability to search them or multiple emote pages, that sort of thing. So if you have particular thoughts on what you'd like to see there, please do let us know. Another thing we've been working on is re-enabling a lot of champion dialogue lines that have broken over the years. We've identified about 4,500 lines spread across 100 different champions and skins Okej. that either used to function and don't anymore, or were never hooked up properly in the first place, or are there but get played over by other lines of dialogue. So we're working through re-enabling those. So on a range of champions and skins, you should hear the occasional line of dialogue you haven't heard before. We've done about a third of them so far. We've got the other 2/3 coming over the course of the year. Now though, No spoko, no takie pierdółki, ale w sumie czemu by nie? we're gonna hand things over to Ryan. Hey everyone, I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of Gameplay. Rzeczywiście kojarzę tę mordę. Coś już pamiętam w jakichś filmach występował, coś tam gadał. League of Legends. So a long time ago we promised a new creature champion, and one that wasn't a cute cat or with some humanoid features like Belveth. A champion for people that like dark and scary monsters. Well, we're finally ready to release that champion. O, Nefiri will be a new, straightforward, easier to pick up and play assassin. Or assassins. czy Assassin albo Assassins? Co? I guess. Technically a pack of assassins? We also have a new jungler named Nowy jungler o imieniu Briar. Briar? Briar, being restrained in champ development, but her bloodlust won't be contained for long. And now for some sad news. Okej. I know you're all super excited for the Skarner VGU, as we saw a lot of positive reception for his new direction in the last Skarner devlog. Don't worry, he's still in development, Nie. but we're gonna need some extra time to make sure we get his gameplay just right. What that means is Skarner won't make it out this year, and is looking more like early next year. But it's not all bad news, because as we take time to get Skarner's gameplay right, the artists that were gonna work on Skarner have been working on a visual update that many of you top lane fighter players will be very excited about.
So if you remember, earlier this year, we released a small gameplay update to Jax. No. Well, later this year, we're gonna pair that with a visual update to Jax as well. I'm sure you're all wondering the same question we were wondering when Zastanawiamy się nad pytaniem. Po chuj. we started working on his new look. I wonder if he had a real weapon. Well, keep wondering, because we sure as heck didn't give him one. We did give it more meaning, though. Jax's weapon is now a lamppost from his hometown of Acacia, before it was swallowed by Okay. a void. It's the last thing he has from home, so he never lets it out of his sight. But that thing is huge, so he can't possibly hold it and a real weapon at the same time, so he just uses it as a weapon instead. Look out later this year for Jax to finally get his long-deserved visual update. You can read more about all of the Okay. champions in the Champion Roadmap, which is out right now. Okej, czyli co? 2 czempiony nowe, zapowiedziane. Okej. No nie będzie Skarnera w tym roku. No szkoda. Szkoda tak naprawdę, no bo to jednak no trochę wyczekiwana sprawa. No ten, co zmiana Jaxa, no czemu nie, ale z drugiej strony no nie wiem, w sumie jak dla mnie to odświeżanie czempionów nie wiem, czy jest aż takie potrzebne. Nie wiem, w sumie. Now, A, no jeszcze ten event oczywiście. O, to mnie ciekawi. now I want to give a little update on the 2v2v2v2 game mode, which we're gonna ship with the Okej. Susano, dzięki za 2 miesiące. Rework Szako. No, na razie chyba nie ma żadnych takich planów. Z wielkim letnim wydarzeniem w tym roku. Wow, Kubox, dzięki za 5 miesięcy. Siema. big summer event this year. We are also building a completely new map from the ground up to support the mode. Fajnie. We can't wait to hear what you think about it when you get to play it in a few months. That's it. Few months. Kurde. Fajnie, fajnie, że nowa mapa. Fajnie, że jakiś event. Tylko jeśli to znowu będzie event na zasadzie zrobimy przepustkę, dajcie nam pieniądze i będziecie sobie mogli farmić. Proszę, no zróbcie coś ciekawszego. No ileż można cały czas puszczać te przepustki. Jakby, no serio, to jest tak już nudne, tak wtórne. Niech to będzie coś innego, please. That's it for me. Here's Riot Bright Moon and Medler. Now, before we go, I want to remind you MSI is coming up. Mhm. And there's an MSI State of the Game esports video out today with our global head of League esports, Naz Alataha. She and I talk about everything we're doing for the event, including ink shadow skins, info about watch rewards, and details on the Watch Rewards, czyli że będziesz mógł sobie coś... To jest nagroda za zegarek. No źle jest przetłumaczone oczywiście. event itself. Beyond that, if you're interested, please don't forget to check out the dev blogs we've got on AI bots, itemization, and the champion roadmap. And as always, we'd love any feedback you have on these videos in terms of content we cover, what we don't cover, overall format, etc., etc. Thank you all. Ciekawy jestem, ile realnie się tego feedbacku czytają. Tak się zastanawiam nad tym niekiedy. Że jakby, no dajcie nam feedback. Ale właśnie, czy rzeczywiście realnie ktoś, na przykład, czy ktoś z Riotu ten film obejrzy? Nie wiem. A myślę, że właśnie fajnie było, jakby jednak słuchali. Ale pytanie, nie wiem, co, komentarze będą tutaj czytać? Więcej botów, proszę. Nie wiem, to z tymi botami spoko. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, że jeśli na przykład masz kogoś na DCK-u, nie, w grze, jeśli by były boty, które dobrze grają, to może to byłby jakiś spoko sposób, nie, żeby puścić bota do gry, jeśli ktoś ma DCK, nie? Ale z drugiej strony, no ciekawe, czy jest w stanie Riot właśnie takie boty zrobić, żeby one jakkolwiek dobrze grały, no bo te aktualne boty, które są, no to no są tragiczne, nie oszukujmy się, więc no. Ale okej, no szkoda, że nie ma Skarnera. Szkoda, że ten 2v2v2v2 będzie trzeba jeszcze poczekać, no bo to będzie gdzieś na wakacje, tak? Czyli jakiś tam lipiec, sierpień pewnie. Więc jeszcze troszkę. No Skarnera nie ma. Te 2 czempiony, no, ten ma być jakoś niedługo, tak? Ten pierwszy. No ciekawe, ja nic nie słyszałem. Znaczy, nick już, znaczy no, nazwę tego czempiona to już było znać, znaliśmy wiadomo, tego Brejara coś nowego. No spoko. To z tymi buffami ciekawe. Zobaczymy, co z tymi itemami. No tak jak mówiłem wcześniej, no następny patch, ten za 2 tygodnie, to ma być największy patch tego roku. Tak to zapowiadali. Zobaczymy. Pewnie w
wtorek albo w środę, czyli 2-3 maja, będzie coś więcej, wiadomo. I wtedy też startuje MSI. To polecam do streama do mnie wpadać, bo będzie się działo, będziemy oglądać. To pewnie sobie też to przelecimy. Zobaczymy, co to będą robić. Tutaj to z tym emotkami, no fajne. To z tymi tam, że se gadają, no też spoko. No tyle, no tak, coś tam sobie pogadali. Coś tam pracują, podobno. I tyle, no. Ciekawy jestem bardzo tego trybu, no. Bo wydaje mi się, że sporo ludzi może wrócić do gierki legitnie, po usłyszeniu, że możesz sobie z kumplem właśnie pograć i się ponapierdzielać, bo to ma być taka napierdzielanka, stricte, nie? No bo tak to aktualnie w LoLu, no to jak macie mastera, no to nawet nie możecie grać duo, prawda? Więc myślę, że to może być fajne. Może być w porządku. Z tym pokazywaniem MSI będziesz mógł pokazywać ekran? Tak. Całe MSI normalnie z pokazywaniem ekranu, ze wszystkim u mnie będzie na streamie. Będą różne osoby, będzie fajnie, będziemy się super bawić. Także od 2 do 21 maja. O 13 chyba, czekajcie, gdzie to jest? Chyba o 13 niemalże zawsze to startuje, ewentualnie o 14. Gdzie to jest? Tutaj. 13, tutaj 14 ewentualnie. Zapraszam serdecznie. Tyle. No spoko. Tyle z tego materiału. Dajcie znać, co uważacie. Fajne rzeczy robią, czy nie fajne? Czy się obijają? Bo w sumie, kurczę, ja cały czas tylko mam wrażenie, że no zapowiedzieli, że ten rok mamy największy budżet. Będziemy dużo robić, będzie fajnie, będzie kozacko. Że sorry, że było, że otwarcie sezonu było tragiczne. Postaramy się, żeby było lepiej. Ty, no i w sumie, no co, mamy zaraz maj. I na razie nic jakiegoś takiego fajnego, konkretnego nie było w LoLu. Nie oszukujmy się niestety. Więc no miejmy nadzieję, że następne pół roku, powiedzmy, będzie lepsze. No bo na razie troszkę nudy. Niestety. Ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Elo!